Ja się urodziłem w południowej Afryce w roku 40 i moje rodzice urodziły się też w południowej Afryce, ale dziadkowie pochodzili od Litwy, od Białorusi. Część mojej matki, dziadek mój urodził się w Mariampole, to jest północnej części Suwalszczyzny. I to była ta część Suwalszczyzny, gdzie większość ludności był litewski. I po powstaniu 1963 roku Rosjanie tam stworzyły gimnazjum, bo oni chcieli rusyfikować lokalnych Litwinów. I w tym okresie też mieli dostęp do tego gimnazjum lokalni Żydzi. Ten gimnazjum dzisiaj nazywa się gimnazjum w imieniu Jonas Jablońskis. Jonas Jablońskis to jest taki Polak, który się litwinizował. To jest Janusz Jabloński naturalnie, ale on był jeden z twórców współczesnego języka litewskiego. Ale mój dziadek, który ginął przed mojego urodzenia, ale ja dobrze znam o nim od mojej babki. Nikt o tym nigdy nie powiedział. To było gimnazjum rosyjskie, języki były język rosyjski i niemiecki. I on skończył to gimnazjum i chodził na medycynę w Charkowie, który był w tym czasie największym miastem na Ukrainie. Skończył tam medycynę i dostał nagrodę, taki złoty medal, ale oni im powiedzieli, że jeżeli on chce tam zostać, on musi neofitować. I on odmówił i wyjechał do Berlina i do Wiedniu. I skończył medycynę w Wiedniu. I ja jestem ciekaw, bo potem wyjechał do Anglii, w Anglii w tym czasie i lokalni Żydzi, i rząd próbował przekonać te emigranci emigrować dalej, w tym czasie do południowej Afryki, czy do prowincji Kapo, jeszcze nie było Unia Południowoafrykańska, i więc on wyjechał do południowej Afryki i był w Transvaal przed wojną boerską. I on tam był lekarzem i jego specjalizacja to było kobiety, które nie mogli porodzić. I na pewno to jest związane nie tylko z problemami fizycznymi, ale też psychologicznymi. I ja cię zapytam, ale ja nie wiem, mogę mu powiedzieć dokładnie, czy on miał kontakty z Freudem, kiedy był w Wiedniu, ale to chyba też był w powietrzu. To jest dziadek. Babka od tej strony urodziła się na wsi, to było wieś między Panevėžys i Šiauliai na Litwie. Ten wieś nazywa się Smilgiej i jej ojciec był ekonom w dworu tam. Ten dwór był dwór polski. Ten, który prowadził ten dwór, nazywa się Baziński, ale jeszcze istnieje to rodzina. I ja właśnie odwiedziłem ten dwór i te Bazińscy jeszcze żyją, z nim spotkałem, ale oni są teraz raczej niemcowani, mieszkały w Niemczech, ale dostały ten dwór, nie mogli to utrzymać, dostały od miasta Šiaulėse pozwolenie mieć 2 pokoje, te inne pokoje są muzeum, jest muzeum. Dlaczego pradziadek odjechał? No bo ten stary Baziński umierał w latach 90., chyba 92 czy 3 roku. I on był staromodnym szlachcicem i niedobrze tak traktował swoje chłopów, ale syn był tak zwany chłopoman, to znaczy, że chciał mieć dobre stosunki z chłopami i też czuł się lokalnym, to znaczy, że był szlachcic z Polski, to znaczy mówił po polsku, ale myślał, że on jest Litwinem. I to jest ciekawe, w tym dworze są 3 rzeźby. Pierwsza to jest Matka Boska, król i Polski i Litwy. I druga to jest Witautas, wielki książę Witold po polsku, który był przeciwko Unii
I to jest jego posąg tam. I trzecia to jest Mickiewicz i tam jest napisane Litwo, ojczyzna moja. Bardzo pięknie jeszcze trzymają te rzeczy, ale kiedy pradziadek mój odchodził od tych barzyńców, oni im dały pieniędzy, bo on tak długo tam służył, wyjechał do południowej Afryki i tam kupił mały hotel dla emigrantów od Litwy przede wszystkim, bo emigracja żydowska do południowej Afryki była przede wszystkim od tych dwóch guberniach kowieńskich i wileńskich i on był statek raz w tygodniu, pojechał do stoczni, tam powiedział, ja jestem tu dobrze organizowany, jeżeli państwo chcą mieć to radę, jak dostać pozycję i tak dalej, niech państwo nocuje w moim hotelu. To jest strona babka. Rodzina mojego ojca to były raczej biedni Żydzi, którzy emigrowali z powodów ekonomicznych od Różanej, który jest na Białorusi dzisiaj, to jest niedaleko od Grodna. Więc oni tam mieszkały w południowej Afryce i sytuacja tam dla wszystkich białych i też dla emigrantów żydowskich była stosunkowo dobre, bo tam była podklasa czarna i wszyscy biali mieli dużo możliwości. Z tego powodu ojciec mój został też lekarzem, studiował w Kapstadt, ale potem, bo nie była szkoła medycyna, zaczynał medycynę, tam skończył w Edynburgu. I więc matka moja też studiowała medycynę, ojciec jego też był, jak powiedziałem, lekarzem. I ja się urodziłem w południowej Afryce, w Johannesburg i w bardzo komfortownej sytuacji, ale ja zacząłem być niespokojony, kiedy miałem 15-16 lat, o naszej sytuacji, gdzie mi właśnie bardzo dobrze żyli, ale była ta podklasa, która nie miała żadnych praw czarnych. I moi rodzice myśleli, że oni są bardzo liberalni, byli przyjacielami Helena Suzmana, poselka dosyć dobrze znana, antyrządowa i oni myśleli, że oni bardzo dobrze traktowali swoje służby, ale dla mnie, dla moich przyjaciół to był paternalizm straszny i ja do tego reagowałem. I kiedy ja byłem w uniwersytecie w Witwatersrand, to jest w Johannesburgu, podział polityczny w uniwersytecie był między liberalowie i marksisty leniniści. I ja byłem w tym drugim grupie, bo ja odrzuciłem liberalizm moich rodziców, bo ja myślę, że to był taki wyższy rodzaj paternalizm i my właśnie akceptowaliśmy ten marksizm-leninizm, bo my myśleli, że to pokazał te prawe żelazne historii, który pokazał, że co my mieliśmy w południowej Afryce, to nie była walka rasistowska, raczej walka klasowa. Jeżeli my, młodzi Żydzi i też Hindusowie, mogli brać udział w tej walce na stronie uciemiężonych masów południowej Afryki i cały świat. I w tym okresie partia komunistyczna była nielegalna w południowej Afryce. Musi być zaproszony do partii, bo to jest jak jest, kiedy partia jest nielegalna. I ja byłem zaproszony przez dosyć znaną komunistę, Ruth First on się nazywała. Ona była żona Joe Slovo, który był później pierwszym sekretarzem partii komunistycznej południowej Afryki. Ale odmówiłem. Dlaczego? Dlaczego, że ja miałem bardzo dobry przyjaciel, który tu urodził, Roman Hirszowicz, on się nazywał, Roman Eisenstein się nazywał i oni się uratowały w Pradze, ale po II wojnie światowej oni wyjechały do Francji, od Francji w 1956 do południowej Afryki. I ten Roman mi mówił, że nie mogę zaufać komunistów. On był trocysko i południowa Afryka była unikalna w tym, że był taki sojusz między trockistami i prawdziwych
komunistów. To jest bardzo niesamowite, bo tu na przykład była wojna bardzo straszna między tymi dwoma grupami. Ale, więc ja odmówiłem, ale byłem bardzo silnie zaangażowany w tym ruchu podziemnym i organizowałem sabotaż przeciwko rządu, nie przeciwko osoby, ale przeciwko symbolów rządu, ale i dużo z moich przyjacieli siedzieli w więzieniu, jak ten Roman, który dostał 7 lat, ale po 1,5 roku jego matka pojechała do ministra spraw wewnętrznych i jego przekonał, że Roman zwariował się, bo on był w podziemiu w Polsce, był ukrywany i on jest człowiek z przekonania, jak ten Forster, minister spraw wewnętrznych, który właśnie podczas wojny był internowany, bo on popierał hitlerowców, no ale i on właśnie pozwolił ten Roman wjechać za granicę po 1,5 roku w więzieniu. No ale ja wyjechałem do Oksfordu przed tego kryzysu naszej grupy i ja zrobiłem pierwszy stopień naukowy w Południowej Afryce, ale oni nas przekonali w Oksfordzie, że trzeba zrobić drugi taki pierwszy stopień. To jest BA, tutaj to było podobne do magisterstwa. Ale kiedy skończyłem po 2 latach, ja chciałem właśnie zrobić pracę doktorską i myślałem, bo Południowa Afryka to był kraj mniej więcej faszystowski, o ile tak myśleliśmy i mieliśmy chyba rację, więc ja myślałem coś zrobić na tematem narodowy socjalizm w Niemczech. Ale ja nauczyłem język niemiecki, który nie był bardzo trudny dla mnie, bo w Południowej Afryce są 2 języki, były wtedy 2 języki państwowe, angielski i Afrikaans, który był dialekt holenderski, więc ja też znałem holenderski i od holenderskiego do niemieckiego nie jest taki trudny. Ale przekonałem się, bo byłem w kilka kursów letnich w Niemczech i w Austrii, że wszystkie tematy ciekawe w historii narodowy socjalizm już był odebrany. Z tego powodu szukałem inny półfaszystowski kraj i ja widziałem w Południowej Afryce dużo filmów Wajdy. No to był kraj półautorytarny, ale te filmy były pokazane, więc ja już widziałem pokolenia Kanał, Popiół i Diament, i więc coś wiedziałem o Polsce i też ten Roman Eisenstein, coś to wiedziałem. A przepraszam, gdzie pan widział profesora? W Johannesburg. Ale to był jakiś klub filmowy? Ja nie dobrze pamiętam. Mnie się wydaje, że to było w zwyczajnych kinach, który jest trochę dziwny, ale musi rozumieć, że Johannesburg, jeżeli mówimy o społeczeństwo białe, była duża grupa, większość było Afrykanerów, ale była mniej więcej 20% ludności białej z pochodzenia żydowskiego i wśród nich było dosyć dużo ludzi, którzy tam pojechali po II wojnie światowej. Na pewno oni chcieli oglądać też z Polski, więc były dosyć dużo ludzi, którzy mówili po polsku. W mojej rodzinie oni nie mówili po polsku. Część mojej matki były rusyfikowane raczej, jak ten dziadek był w Charkowie. W tym czasie uniwersytet w Charkowie był ruskojęzykowy, bo język ukraiński wtedy nikt nie korzystał. Ale mnie się wydaje, że to było w kinach ogólnych, ale to jest możliwe też, że na uniwersytecie one to pokazali, ale nie dokładnie właśnie pamiętam. Ale to mnie zrobił wielkie wrażenie, ale też na mnie zrobił wrażenie jeden z członków naszego grupy, profesor Jack Simons, który był profesorem historii ekonomii, i my mieliśmy raz w tygodniu taki dyskusja o teorii marksizmu i ten Simons zawsze powiedział, bo my chcieliśmy zawsze pokazać, próbować udowodnić, czy wszystko? Tak, to jest tylko taki backup. Dobrze. No,
udowodnić, że co my mamy w południowej Afryce, to jest walka klasowa, nie walka rasowa, to jest dosyć trudne, bo to jest widoczne, że to jest walka rasowa, ale ten Simons powiedział do nas w jednej z tych dyskusji, że jeżeli ktoś chce znajdować przykład, gdzie walka klasowa przemieni się w pewnym sensie do walka narodowościowa, ale jest baza klasowa, trzeba oglądać historię Austro-Węgrzy czy historię Imperium Rosyjskiego. Więc kiedy przyjechałem tutaj, ja chciałem, badając historię Polski, udowodnić, że my mamy w południowej Afryce walka klasowa raczej niż rasowa. Więc ja zdecydowałem zrobić pracę doktorską na tematem upadek demokracji w Polsce, to znaczy konflikt między Józefem Piłsudskim i Sejmem od roku 26 do 30. No ja trochę o tym będę później mówił, bo ja byłem w seminarium profesora Andrzeja Garlickiego razem z dużą ilością ludzi, którzy później grali pewną rolę. Andrzej Paczkowski na przykład, Szymon Rudnicki, Kancewicz i kilka innych. Ale ja chciałem powiedzieć na początku, przydąc tutaj, ja byłem za polską drogę do socjalizmu Gomulki. To było w roku 1964, że pierwszy raz przyjechałem do Polski. I żona ze mną też przyjechała i ona tutaj studiowała anglistykę, ale ona też pochodziła z rodziny dosyć tak zwane postępowej w Kanadzie i ona też miała te poglądy postępowe, jak one mówią w tych czasach. My mieliśmy wtedy, że system w Polsce jest lepszy od systemu zachodniego z jeden powód, że jest prawda, że w Polsce jest brak wolności, ale w naszych przekonaniach to tylko dotyczył inteligencja, która była w zasadzie antysocjalistyczna. I rekompensata dla tego było, że było wyższe tempo rozwoju ekonomicznego i większa solidarność, większa równość społeczna. No, będąc tutaj, no, widziałem od razu, że brak wolności był dużo więcej niż w południowej Afryce w tym czasie. Od razu dowiedziałem, że absolutnie nie był ten brak wolności prasy zrobił niemożliwe dyskusję o te problemy w Polsce w latach 60., problemy ekonomiczne, społeczne i że system ekonomiczny był katastrofą, jak wszyscy wiedzieli. Ja tu przyjechałem bez piórem i kupiłem pióro polskie i atrament polski i to nie funkcjonowało. Ja zapytałem kogoś w moim seminarium, ja kupiłem ten pióro i ten atrament, ale to nie funkcjonowało. Gdzie pan to kupił? No, pan kupił polskie pióro, to trzeba do Chmielnej i tam kupić pióro niemieckie, atrament niemiecki, to będzie funkcjonował. I to on miał rację. I że ten równość społeczna, której też oczekiwaliśmy, nie istniała. Kiedy tu przyjechaliśmy, to było wkrótce po przewrocie antyrządowy w Brazylii. Było dużo emigrantów brazylijskich i było dużo pary, ale nie były żonate, więc kiedy my tu przyjechaliśmy, Urząd Uniwersytecki mówił, że pan i żona nie mogą mieszkać w tym samym internatu, bo my nie możemy być pewni, że jesteście żonate. Ja mógłbym to udowodnić, ale to była ta biurokracja. I ja nie mogę to akceptować. Ja mówiłem po polsku, ale żona raczej nie. I to było 10 kilometrów od jednego do drugiego internatu. I więc oni mówili, niech państwo sam znajdować mieszkanie. I tu mieliśmy kilka przyjaciół i jeden z nich miał ojciec jego żony, to Andrzej Daszewski, był hrabia Zamojski, który w tym czasie był szefem Swissair,
który miał biuro wtedy w hotelu europejskim. I on załatwił dla nas 2 tygodnie w hotelu europejskim. Mieliśmy mały taki samochód mini. Teraz one są bardzo modne, ale wtedy to było tanie i nie bardzo dobry samochód, ale to jest inny problem. I więc szukaliśmy te mieszkanie i znaleźliśmy mieszkanie na Mokotowie. To jest na Bedrzycha Smetany 1Z, to jest paralel do Mokotowska. I to był partyjny dom i kiedy tam to było po długim okresie szukania, przez tydzień, i to było też dla nas bardzo złe doświadczenie dla naszych poglądów politycznych, bo ludzie chcieli wynajmować dom tylko dla dolarów, albo chcieli wprowadzić się do garażu i my mogliśmy też mieszkać w hotelu. To było jak Chlasko 8 dnia tygodnia. Ale kiedy przyjechaliśmy do tego domu na Mokotowie, ja do żony mówiła, że ten taki problem tutaj, bo ta pani nie chce tylko wynajmować do jednej osoby. No, dlaczego przyjechaliśmy? No i próbujemy. No to była żona niejakiego profesora żydowskiego Nowickiego, który był filozofem. On był na dyżur w Wajswarii, bo on był psychologiem czy filozofem dzieciństwa i tam był niejaki Piaget. Ale żona jego, która była siostrą Jerzego Stachelskiego, który wtedy był ministrem zdrowia, sam mieszkał i chciał wynajmować jeden pokój, to przedwojenny dom. I kiedy przyjechaliśmy do drzwi, ja mówiłem, jesteśmy drzwi, nie jeden. I mówiłem, no to nie chcę. A ja mówię, ile pan chce dla jednej osoby? No, 1000 złotych. To był w 1964 roku, to jest dosyć dużo. No i my mieliśmy stypendia 2400 dla mnie i dla żony to samo, więc ja mówię, ja jestem gotów dać panią 1500. No, zgoda. I to było bardzo wygodne mieszkanie, to jeszcze istnieje, to jest niedaleko, to jest ta restauracja Różana. Nie wiem, czy pan to jest niedaleko tam, ale ta pani Nowicka umierała kilka lat temu, ale to był dom partyjny. Wszyscy tam były wysoki urzędnicy, jak ten Stachelski. I ktoś ukradł nasz samochód. Zniknął i przez tydzień absolutnie nie było możliwe to znaleźć. Ale po tygodniu do mnie przyjechał młody człowiek, to był syn dawnego ambasadora do Brazylii, który mieszkał w naszym domu i który był w Polsce, kiedy on czekał, gdzie on będzie na następnym dyżur. Mówił, ja widziałem twój samochód na Zegrzynek, jakieś 20 kilometrów od Warszawy. To jest taka, jak pan wie, to jest jezioro sztuczne. I ojciec powiedział, że pan powinno wyjechać do milicji tutaj i mówił, że on cię przesłał i że jeżeli oni nie znajdują od razu ten samochód, oni będą w Rzeszowie dla całego swoje życie. Ja się bałem mówić tego, ale byłem desperacki, to mówiłem i oni zadzwoniły do Zegrzynek i właśnie złapały ten człowiek, który odebrał ten samochód i po kilka godzinach samochód wrócił i ja to odebrałem. Ale były dwie dziwne rzeczy w tym. Pierwsza była, że oni przez te 2 godziny mi pokazały cała lista ludzi, którzy pracują dla milicji, którzy zmieniają pieniądze na czarnym rynku, aby mnie pokazać, że oni wszyscy wiedzą. Oni nie to wszystko wiedzieli, bo jeżeli ja musiałem zmienić pieniądze, dolary, ja to zrobiłem przez hrabia Zamojskiego i on absolutnie nie był w tej liście. I to jest taka dziwna sytuacja, że w dawnej Polsce każdy szlachcic ma swojego Żyda, a tutaj Żyd ma jego szlachcica, ale to jest jak to było. Ale to do nas było szokujące. Ten, który ukradł ten samochód, był syn generała w tym samym domu partyjnym, gdzie mieszkaliśmy. I to nie jest, pan mogę chyba zapytać, co z nim stało.
po tej kradzieży? No, naturalnie nic. I więc to był jeszcze jeden dowód, że jest nową elitą partyjną, jak udowodnił Gilas. I w tej sytuacji ja właśnie zrobiłem 180 zwrot i zostałem zwolennikiem opozycji socjalistycznej w tych czasach, Kurona i Modzelewskiego. To był okres, kiedy Kuron i Modzelewski ogłosił ten słynny list do partii. Ja to popierał, choć nic nie dużo zrobiłem, ale znałem dosyć dobrze i Kuronia, który jeszcze nie żyje, ale i też Modzelewski, który jeszcze żyje, jestem w kontakcie z nim. Ale i to jest, i od tego okresu zacząłem się zaangażować w opozycji w Polsce. Na początku ta grupa socjalistyczna Modzelewskiego, Kurona, potem KOR i potem Solidarność. Ale chciałem też trochę powiedzieć o seminarium Andrzeja Garlickiego. Prawdziwy szef tego seminarium był profesor Henryk Jabłoński. Bardzo ciekawy postać, przedwojenny pepesownik, który po wojnie został członkiem PZPR i był ministrem wyższego szkolnictwa. No, bardzo ciekawe. On mówił, kiedy Garlicki chciał coś napisać na tematem Piłsudskim, trzeba być bardzo ostrożny, bo naród polski bardzo lubi Piłsudskiego. To słyszałem już od ust ministra szkolnictwa wyższego. No, ale on bardzo był silny, potem był prezydentem przed krótkim okresie, czy acting president chyba, ale to jest inny temat. Ale prawdziwy szef tego seminarium był Garlicki i Garlicki był bardzo dobrym szefem. On mówił, że mądry człowiek nie próbuje zbadać okres II wojny światowej i powojenny, bo to jest niemożliwe w tej chwili. Ale możesz wszystko zrobić, co chcesz o okres przedtem i on mnie właśnie dużo pomagał, ale i seminarium było bardzo ciekawe, tam był bardzo wysoki poziom. Jak powiedział, tam był Andrzej Paczkowski, który później był silnie zaangażowany w opozycję, był w Uniwersytecie w Białymstoku, teraz jest na Radę IPN, choć nie ma tak dużo wpływu, ale to jest był Szymon Rudnicki, który był później profesorem Uniwersytetu Warszawskiego i ja dużo tam nauczyłem. Kiedy ludzie mówią, że no, Polska od 1934 roku do 1989 roku był kraj totalitarny i wszyscy, którzy byli zaangażowani w pracach czy naukowych, czy politycznych, to są zdrajcami. To jest głupstwo, bo po 1956 roku to był autorytarny na pewno. Ludzie, którzy byli przeciwko rządu, mieli straszne problemy. Kuron, Modzelewski siedzieli po ogłoszeniu ten list. Ale nasza dyskusja była absolutnie otwarta i nie tylko tego. Ja szukałem materiału w archiwum akt nowych na tematy Piłsudski Sejm. Nie było bardzo dużo tam. Było kilka rzeczy, było raporty od województwach, od powiatach, ale większość bardzo najciekawszych materiałów było albo odebrane podczas II wojny światowej przez Niemców, ale po II wojnie światowej przez Sowietów. Ale Garlicki znalazł zapiski Kazimierza Szytalskiego, jeden z adiutantów marszałka Piłsudskiego, i próbował ich wydać w polityce. I też była cenzura spowodowana przez właśnie, jak ten Jabłoński powiedział, nie trzeba bardzo silnie atakować marszałka, bo Polacy jego tak lubią, to śmiesznie to jest. Bo później Garlicki, jak pan na pewno wie, wydał bardzo dobrą i krytyczną biografię, bo ja nie jestem, no to jest trudny temat, jak ocenić Piłsudskiego,
Piłsudski był wielkim patriotą i nie był antysemitą, był antyantysemitą, bo dla niego antysemityzm był jeden z narzędziów swoich wrogów i oni jego atakowali, bo jego druga żona, on drugi raz ożenił się w zbór protestanckim, bo on nie był, ale żaden demokrat on nie był. I kiedy jest teraz pomysł stworzyć muzeum w Sulejówku, ja do ci, którzy to stworzą, mówił, że my tutaj próbujemy stworzyć system demokratyczny. Teraz, jak wiemy, mamy problemy. Ale ja bardzo jestem niepokojony, że jeżeli ludzie dają przykład Piłsudskiego, to nie jest demokratyczny i że Kaczyńscy jego lubią, to też dla mnie to jest dowód, że jest coś niezłe w tym. Ale to jest inny problem. Garliński był na pewno bardzo do tego krytyczny, ale on mi raz mówił, bo kiedy on wygłosił kilka z tych notatków Szytalskiego, bo ja od razu, od czasu do czasu był w swoim biurze w polityce, jeżeli pan chodzi do mojego biura, tam będzie pan coś znalazł, który będzie dla pan pożyteczny. I on zrobił dla mnie kopię całego tomu, całość notatki Szytalskiego. Bez tego to nie było możliwe napisać moją pracę doktorską i nie tylko tego, bo praca doktorska była Piłsudski Sejm 26 do 30, ale kiedy chciałem to wydać, wydawnictwo Oxford University Press powiedzieli, że trzeba to przedłużyć do roku 39, więc książka się nazywa Politics in Independent Poland od niepodległości do początku II wojny światowej. I Szytalski też miał bardzo dużo notatek na temat na okres od roku 30 do 35 roku. No, z tego powodu byłem silnie tu zaangażowany, popierałem KOR i kiedy pierwszy Solidarność powstał, ja byłem w tym dosyć silnie zaangażowany cały czas. Ja byłem w Anglii, ale do czasu do czasu też tu byłem i cały czas wtedy występowałem i w telewizji, i w radiu i to dyskutowaliśmy. I mam do tego były dwie skutki z tego. Pierwsza była, że wśród wszystkich tych dyskusji w Anglii, wszyscy, którzy byli związani z Polską, Staszek Gomulka, Rostowski, którzy później tutaj grały pewną rolę polityczną, też grają pewnie w wypadku Rostowskiego, i nasi tak zwani eksperci myśleli, że w końcu będzie porozumienie, że Polacy będą się porozumieć, bo taka jest tradycja polska. To jest w tej chwili to też ktoś mi powiedział, to mi teraz potrzebujemy jest nowy okrągły stół. To trudno to wyobrazić, że taki okrągły stół dzisiaj, ale to jest inny temat. No więc, ale wszyscy eksperci, jak tak można, sowieccy czy rosyjscy, mówili, że to będzie bardzo źle kończyć. Sowieci nigdy nie będą akceptował taki niepodległy związek zawodowy. Oni mieli rację. Z tego powodu to było taka nieporozumienie. My myśleli, że cały blok socjalistyczny jest jak Polska i oni myśleli, że cały blok socjalistyczny jest jak Rosja, czy Związek Radziecki. Oni chyba mieli więcej racji, bo wpływ Związku Radzieckiego był dużo większy niż wpływ Polski. Ale wtedy więc zacząłem się nauczyć lepszy język rosyjski, bo ja myślałem, że my zupełnie byli w błędzie, bo nie rozumieliśmy, jak jest wpływ system, jaki wpływ, co będzie zrobić Związek Radziecki. Ale chcę wrócić teraz trochę powrotu do roku 67 i 68 roku. Te lata były dla mnie bardzo ważne, bo to było moje ostatnie rozczarowanie z polityki postępowej w południowej Afryce. Bo ja, jak wszyscy, jak moi przyjaciele tutaj, popierałem ten powstanie studenckie. My chcieliśmy mieć
coś podobnego do co się stało w Czechosłowacji. Pamiętam dokładnie te hasło Polska czeka na swego Dubčeka. Bo ten kryzys 1968 roku to był podwójny kryzys, jak my wszyscy wiemy. Od jednej strony to był konflikt w partii między ta stara grupa, w którym było kilka komunistów z pochodzenia żydowskiego, i ta młodsza grupa Moczara, którzy chcieli przyjść do władzy nad hasłami nacjonalistycznymi, czy w ich poglądach narodowymi. Ale po drugie, to było powstanie studenckie, które rząd próbował zniszczyć z korzystaniem te hasła antysemickie, że to jest młodzież bananowa, synowie ubeków, tak dalej. Ale ja byłem silnie z nimi związany i jak ci wszyscy, to był koniec mojego myślenia, że jest możliwe reformować od wewnątrz system komunistyczny. Ale też po drugie, dla mnie ważne było, że African National Congress, to jest ten ruch narodowy najważniejszy w południowej Afryce, i partia komunistyczna, który był bardzo silny związany z ANC. W tym okresie African National Congress w zasadzie był kontrolowany przez partie komunistyczne. I kiedy oni wygłosiły w 20 sierpnia taki apel, gdzie oni właśnie chcieli mówić do, jak oni powiedzieli, naszych towarzyszy Czechosłowacji, że oni są na złej drodze, i 6 września oni właśnie przywitały wejścia wojsk krajów socjalistycznych do Czechosłowacji. To był dla mnie wielki szok, jak był fakt, że rząd polski w tych czasach korzystał hasła antysemickie i popierał walkę Arabów przeciwko państwo izraelskie. Ja w tym czasie, do tego okresu, ja nie byłem sionistą, ja byłem przeciwko, bo byłem lewicowo, ale wtedy znalazłem w siebie więcej poczucia dla przyszłości państwa izraelskiego. I to był zwrot dla mnie też. Ten kryzys 1968 roku jest bardzo ciekawy. Jest bardzo dobra wystawa, ta wystawa, którą Romiki Kosiarska zrobiła, ale ta strona opozycji, to jest bardzo ważny kryzys, nie tylko z powodu, że to była ostatnia wielka emigracja żydowska, to jest początek Solidarności i droga do okrągłego stołu, bo to wtedy powstał ta grupa, która myśleli, że nie jest możliwe reformować system komunistyczny, raczej trzeba stworzyć te niepodległe ciała w społeczeństwo, prasa, związki zawodowe i konfrontować rząd i potem rokować z rządem. Więc to jest i dla dużo ludzi jak ja, to też był początek odrodzenia poczucia żydowskiej. To w tym ja mam coś podobnego, który mnie związuje z Staszkiem Krajewskim czy Kostkiem Gebertem, bo oni też odkryli w tych latach swoich żydowskość. I więc, ale przepraszam, bo chciałem w takim razie zapytać, jak pan myślał o swojej żydowskości mieszkając w Johannesburgu, jakie to miało w tamtym kontekście znaczenie to jest trudne pytanie, to jest ważne pytanie. Ja bym tak powiedział, że społeczeństwa południowej ktoś napisał, John Cope, napisał książkę w roku 1949, There are no South Africans, nie ma żadnych południowoafrykańczyków. Co to znaczy? To znaczy, że wszystkie społeczeństwo tam, Afrykanerzy, Anglicy, czarne, kolorowe, bo kolorowe to są ludzie mieszane i to jest odrębna grupa, Hindusowie, było zupełnie odrębne i Żydzi też były odrębne. Ja byłem w szkole podstawowym, 95% uczniów był
były Żydzi. Bo to była taka dzielnica, gdzie mieszkały tylko przeważnie Żydzi. Ale więc z tego powodu ja nauczyłem hebrajski, bo hebrajski to nie był obowiązkowy w szkole, ale to była taka klasa przedszkolna, gdzie ludzie mogą się napisać. Ale to nie było możliwe nie napisać, bo taka silna była ta presja. To było od 8 do 9 był hebrajski i to był hebrajski współczesny, to znaczy ivrit, bo nasz nauczyciel był ktoś od Izraelu. Ale ja w jednej semestrze mówiłem, ja nie chcę wstać o 7, być tam o 8. Dlaczego jest potrzebne nauczyć ten bliskowschodni język? I taka silna była presja moich kolegów szkolnych, 11 lat oni mieli, czy 10 lat, że musiałem wrócić. Więc ja nauczyłem dobry język hebrajski. I po drugie, wszyscy chodzili do synagogi co najmniej 3 razy w roku. Moje rodzice i dziadkowie byli sionistami raczej niż religijnymi, ale byli silni sioniści. Ale ja byłem przeciwko sionizmu w tym okresie, ale ja właśnie, to było jak Polska przedwojenna, to była taka, nie zupełnie getta, ale zamknięte społeczeństwo żydowskie. Były kontakty z świecie zewnętrznym i język tego społeczeństwa był język angielski. Byli ludzie, którzy jeszcze mówili po żydowsku, po jidysz, ale w mojej rodzinie oni myśleli, że jidysz to jest żargon, hebrajski jest współczesny, sionistyczny język, ale my nie chcieli z nami też mówić po rosyjsku, bo lepiej jest dobrze nauczyć angielski, to w pewnym sensie psuje angielski, ale dla nich jidysz był zupełnie nic, ale ja nauczyłem jidysz, bo było dużo ludzi, którzy mówili po jidysz. To jest kwestia klasowa raczej. Ta wyższa klasa żydowska nie mówiła po jidysz, ta biedniejsi ludzie mówili po jidysz. Mój ojciec dobrze mówił po jidysz, ale ja nauczyłem język niemiecki i hebrajski. Jeżeli ktoś zna i hebrajski i niemiecki, no jidysz nie jest taki trudny. Więc ja miałem dobrze znałem ten świat, ale wtedy ja to odrzuciłem, bo ja myślałem, że ja jestem członkiem walczący proletariatu całego świata, tak dalej. To jest jak myślałem. I to był długi proces odchodzenia od tego do akceptowania żydowskiej identity, tożsamość, ale ten okres od 67 roku do 68 roku był dla mnie bardzo ważny. I ja byłem tutaj dla 3 miesięcy w końcu 67 roku, to jest przed maju, ale ja właśnie odwiedziłem ten profesor Czesław Nowicki, i on mówił do mnie, wszyscy dużo bali tego. Ja bardzo pamiętam ten okres. Ja tu przyjechałem, bo chciałem sprawdzić te różne cytaty od archiwum i od dzienników, które korzystamy w swojej pracy doktorskiej, które skończyłem w roku 67 roku. Ale to było absolutnie jasne i w grudniu 67 roku, że jest wielki kryzys, który kryzys będzie wybuchnąć. Z jednego punktu widzenia, bo sytuacja była dosyć krytyczna w Czechosłowacji, po drugie, że reakcja rządu polskiego do zwycięstwa Izraelczyków była już ważna. No więc, ale to jest ważne, bo po upadku pierwszej Solidarności moi przyjaciele z strony polskiej, to był Kuron, ludzie tego rodzaju, Modzelewski, inni ludzie, my wszyscy zapytaliśmy się, dlaczego to było tak łatwo wyciężyć nad Solidarnościami. Nie było tak dużo. My myśleli, że będzie wojna domowa, tak dalej. Było tylko kopalnia Wujek, ale oprócz tego nie tak dużo. Ale
teraz jest jasne, że rząd miał wojsko i mi nie. To jest jasne, dlaczego rząd to, i oni to bardzo dobrze zorganizowali, ale u nas było przekonanie, że jeden z powodów upadku pierwszej Solidarności było, że ten pierwszy Solidarność nie zrobił dobry rachunek z tendencjami szowinistycznymi, antysemickimi w społeczeństwie polskim. I oni mnie zapytały, ci ludzie, czy ty masz kontakty w świecie żydowskim. Jak już pan to zapytał, ja miałem nie tylko dobrze kontakty, i też znałem te języki, choć do tego okresu zajmowałem się przede wszystkim problemami polskimi. Pierwsza moja książka to była o Polska, Politics in Independent Poland, Polska w okresie międzywojennym. Ja napisałem drugą książkę o małej dyktatorze, to znaczy te różne państwa we środkowej, wschodniej Europie w okresie międzywojennym. To miał na tytuł Little Dictators. Potem napisałem książkę o problemie polskim podczas II wojny światowej i potem jeden z ci ludzi, którzy wyjechały w 1968 roku, był niejaki Bolesław Drukier, który był wiceszef Wyższej Szkoły Partyjnej. On odebrał ze sobą dużo dokumentów, które kopiował od początku panowania komunistów w Polsce i ja razem z nim redagował te dokumenty. Później właśnie te prawdziwe dokumenty były opublikowane, bo on nie mógł te kopiować. I on musi te dokumenty zręcznie kopiować i było kilka błędów, ale i też napisałem 3 rozdziały do historii Polski Haleckiego, więc nie zajmowałem się problemami żydowskimi, tylko że ktoś, który napisze coś o Polska międzywojenna, czy podczas II wojny, musi to zaangażować w tych tematów. Ale ludzie mnie zapytają, czy ja mam te kontakty, miałem, i czy ja znam to tematykę, no znam, bo znam te języki, które są potrzebne. I więc mi wtedy była ta seria konferencji. Pierwsza konferencja była w Kolumbia w 1983 roku. Ja tam nie byłem, ale potem słyszałem od innych ludzi, jak to było, ale byłem jeden z organizatorów konferencji w Oksfordzie w 1984 roku i potem była konferencja w Uniwersytecie w Brandeis w 1985 i w Jagiellońce też w 1985 i największa i ostatnia konferencja w tej serii była konferencja w Jerozolimie w 1988 roku. I te konferencje były bardzo ważne z różnych powodów. Po pierwsze, to była pierwsza dyskusja po ten okres, wkrótce po II wojnie światowej, o te trudne problemy w historii polskiej, stosunkami polsko-żydowskimi, przede wszystkim Holokaust. I najważniejsze, w Kolumbii ta dyskusja nie była dobra, bo Kolumbia jest w Nowym Jorku, dużo ludzi chodziło od ulicy, ludzi zaangażowanych i od strony żydowskiej, i od strony polskiej i tylko było te różne oskarżenia, które jeszcze raz słyszeliśmy w ostatnich miesiącach. Ale w Oksfordzie mieliśmy cały dzień do tego poświęcony i to był Oxford, który jest daleko od Londynu i to była ważna dyskusja. Tam był Israel Gutman, Józef Garliński, jeden z najważniejszych członków emigracji polskiej, Jerzy Turowicz, Józef Lichten. I ja pamiętam bardzo dobrze tę dyskusję, bo ta dyskusja zaczęła po języku angielskim, a to był jeszcze okres, kiedy wszyscy ci ludzie mówili po polsku. I bez świadomości dyskusja chodziła od języka angielskiego do języka polskiego i skończył w języku polskim przed obiadu. Ale była też dyskusja po obiedzie. I podczas obiadu do mnie przychodził ten Garliński, dosyć słynny, jak powiedziałem, członkiem emigracji polskiej. Mówią, to pokazuje, że polski jest język światowy.
No to nie tak pokazuje, ale to pokazuje, że jeszcze było pokolenie, którym... I to był początek, to dobrą dyskusję. Drugi skutek tej serii konferencji był, w tej konferencji w Oksfordzie, Felix Schaff, to był Żyd z Krakowa, który był sekretarzem Ignacego Schwarzbarta, który był członkiem Rady Narodowej Polskiej w Londynie podczas II wojny światowej, dosyć zasymilowany polski Żyd od Krakowa, wygłosił referat Cum ira et studio. Cum ira et studio to jest zmiana, ten słynny cytat Cicero, sine ira et studio, że historyk powinno napisać bez przesądy, ale on mówił z sądami. Mówił, dlaczego on źle czuje się, że jest brak Żydów w Polsce i że dla Polaków to nie jest ważne. I ja tam siedziałem razem z Janem Blońskim, on tu siedział obok mnie, podczas wygłoszenia tego referatu i dużo robił notatek. I to był jeden z pobudków, że właśnie Bloński napisał ten słynny artykuł Biedni Polacy patrzą na getto. Biedni Polacy patrzą na getto, który jest bardzo ważnym etapem w rozwoju tych dyskusji. Trzeci ważny skutek tego był pierwsza konferencja w Kolumbii nie udała się z jeden z powodów, że pierwsza konferencja nie udała się, był, że nie było bardzo dużo ludzi od Polski. Ale kiedy my organizowaliśmy drugą konferencję, do Londynu przyjechał Jerzy Wiatr, który jest słynnym ekspertem o wojsku polskim, socjologiem. I ja jego znałem, bo ja napisałem pracę doktorską, jak już powiedziałem, na tematem Piłsudski i Sejm, więc rola wojska była też dla mnie ważna i ja byłem w kontakcie z nim. Jak chyba pan pamięta, Wiatr, który syn był też w partii PZPR, był sekretarzem Kwaśniewskiego, kiedy Kwaśniewski był ministrem sportu, ale to jest też trochę inny temat. Ale ten Wiatr popierał rząd Jaruzelskiego. I przyjechał do Londynu w lecie 1984 roku, aby nas przekonać, że alternatywa do Jaruzelskiego jest dużo gorsza, okupacja sowiecka, tak dalej. No, do mnie zadzwonił. No ja byłem, drogi Jurek, ja nie będę z tobą dyskutować, bo ty nie będziesz mnie przekonać i ja nie mogę cię przekonać, ale ja mam inny problem. Ten problem jest, że my organizujemy tę konferencję polsko-żydowską i do tej pory rząd polski odmówił dać wizy do 6 ludzi, których mi zaprosili. I to jest apolityczna konferencja i to jest konferencja, która jest ważna dla przyszłości Polski. Mówię, tak, masz rację. Przyjść do ambasady 22 lipca, to znaczy ten festiwal, ten święto powstania PRL-u. Wtedy był bojkot ambasady polskiej, więc to było, trzeba właśnie chodzić przeciwko tego bojkotu, ale zgodziłem. I mówił, ja ci przedstawię ten, który w ambasadzie jest w stanie o tym coś robić. Chodziłem, tam jest niejaki Zygmunt Bako, który teraz jest szefem takiej firmy dla bezpieczeństwa publicznego. On był ten, on był esbek w ambasadzie, ale jego tytuł był pierwszy sekretarz. Ja mówiłem ten sam, co mówiłem do Wiatra. Mówił, no to ciekawe, niech pan zostaje po przyjęciu i my to jeszcze dyskutujemy. No, dyskusja, przyjęcie skończyła i chodziliśmy do jego biura i całą butelkę whisky piliśmy. To jest taki rodzaj droga prawdy, że jeżeli ktoś ten sam powie pijany jak
trzeźwy, to może być prawdziwy. No, ja jego jeszcze raz powiedziałem to całą historię. I mówię, no pan mnie przekonał, ja teraz prześlę telegram do Warszawy i myślę, że ludzi będą przyjść. I to był, on to właśnie zrobił i Tomaszewski tam przyjechał, Garliński dosyć, i to był powód, dlaczego ta konferencja była udana, bo to była pierwsza wielka konferencja, gdzie było tak dużo uczestników z Polski. Ale no, kilka miesięcy po tym ten Bako mnie zaprosił do obiadu, bo mówił, że to był wielki sukces, trzeba to czyścić. No i tam siedzimy i on do mnie mówił tak, co to my zrobiliśmy, to jest wielki sukces, ale to jest tylko na platformie kulturalnym. Jeżeli ty byłeś w stanie przekonać przywództwa żydostwa angielskiego, że oni mogą przekonać żydostwa amerykańskiego, że oni mogą przekonać prezydenta Reagan odrzucić te wojny gwiazdy, to było coś. No, co można powiedzieć, że ja chciałem mówić, że ja nie mam teraz mój telefon do mędrców Cyonu, ale kiedy wracam do domu, mówią, że tak nie można mówić, ale ja jego mówiłem, no, jeżeli rząd sowiecki prowadził taką inteligentną politykę w stosunku do żydostwa światowego jak rząd polski, to sytuacja byłaby inaczej. No, ale co jest ciekawe jest, że ja sprawdziłem swój raport w IPN i jest tam raport, to rozmowa. Nie ma nikt o wojny gwiazdy. Raczej mówił, że ja z ważnym Żydem angielskim dyskutował, jak my możemy zrobić kontakty z Izraelczykami. Więc ja nie wiem do tego dnia, czy on, to jest dowcip od jego strony, czy on właśnie prawdziwie uwierzył, że Żydzi rządzą w świecie. Ale dlaczego ja to wszystko powiem? Kilka miesięcy po tym do mnie jeszcze raz dzwoni ten Bako. I ja dosyć dobrze jego znałem, bo on też był ten, który właśnie organizował, ten Honor Szmeruk, profesor języka żydowskiego. Jego żona umierała i on jako drugą żonę ożenił niejakiego Krystyna Szostak-Bewys. I ona była obywatelką polską i ten Bako to organizował, ja byłem jeden z świadków, więc ja z nim byłem w kontakcie. Więc on do mnie zadzwonił kilka miesięcy po to rozmowę o wojnie gwiazdnie i mówił, co pan, bo już stworzyliśmy ten Institute for Polish Jewish Studies, co to organizacja państwa będzie zrobił przeciwko to prowokacja antypolską. Jaka prowokacja antypolska? Ten film Claude'a Lanzmana, który skalują naród polski. No proszę pana, Zygmuncie, czy pan widział ten film? Nie. No ja też nie widziałem ten film. Jak my możemy wiedzieć, że to jest prowokacja, jeżeli my to nie widzimy? Ja proponuję, że mi będzie pokazać ten film w Oksfordzie, zaprosić te same ludzi, których zaprosiliśmy do konferencji w Oksfordzie i niech oni dyskutują. Jeżeli to jest prowokacja, mi to potępią. Jeżeli nie, no to nie. I to był jeden z powodów, że był pokazany ten film w Polsce, który bardzo ważna rola. Drugi właśnie zachęcia Błońskiego do napisania Biedny Polak był właśnie film Shoah Lanzmana. No i czwarty skutek tej serii konferencji była i teraz grupa naukowców, która zajmowała tymi problemami i mieliśmy też rocznik, Polin, gdzie wszystkie te rzeczy można dyskutować. Więc to była ta sytuacja w początku latach 90. Po upadku systemu komunistycznego tutaj,
były dwie jeszcze fenomeny w tym okresie. Po pierwsze, teraz było możliwe dyskutować wszystkie problemy i była wielka historiografia stosunków polsko-żydowskich, gdzie dużo ta zła strona, wzrost antysemityzmu po roku 1935, tak dalej, było dyskutowana. I po drugie, była ta grupa pisarzy polsko-żydowskie, Grinberg, Kral, Wojdowski i te stare Strykowski, Wygocki. Oni były jeszcze raz wydane w latach 90. i potem oni też napisali nowe książki. I w tym okresie było dosyć kilka dyskusji nad tymi tematami, ale wszystkie były bardzo moralne. Turowicz mówił, że te dwie strony są na innych. Jedna strona zaczyna od strony moralnej, ta druga, która była apologetyczna, raczej o co było możliwe. I to była sytuacja, gdzie właśnie wygłosił Gross, ten słynny sąsiedzi, i wtedy zaczęła ta nowa sytuacja i ja dosyć dobrze znałem Gross. Ja wydałem razem z Joannem Michlicem książkę o dyskusji, to się nazywa The Neighbor's Reply. I to było po Błońskim najważniejsza dyskusja po II wojnie światowej i stworzył ta nowa sytuacja, gdzie ta grupa naukowców w Centrum Badań nad Zagładą w Instytut Filozofii PAN zaczął stworzyć te swoje książki i oni właśnie koncentrują, jak pan wie, na tym trzeciej fazie Holokaustu. Ta ostatnia książka dalej jest Noc. Więc to jest jak ta cała dyskusja chodziła. Z tego, ja właśnie w tym okresie historia jest taka, że jest okres, kiedy ludzie zrobią bardzo ścisłe badania, a potem ludzie próbują zrobić syntezy. I po tych 25 lat te badania, ja myślałem, że to jest potrzebne, jest synteza historii Żydów na ziemiach polskich i nie encyklopedia czy książka napisana przez kilka ludzi, jak ta historia Żydów w Polsce redagowana przez Tomaszewskiego, czy ta Kijum Weszewa, po hebrajsku redagowana przez Gutmana. Raczej jeden człowiek, który ma jedną wizję, no może być zła, czy może być błędna, ale jedną wizję. I więc ja decydowałem to napisać. I to jest ta trzytomowa historia Żydów w Polsce, którą napisałem. I jest streszczenie w jednego tomu, który też był wydany w języku polskim, w języku litewskim i ma być wydany w języku francuskim. No, co ja chciałem w tym, co były zasady napisania tej książki. Po pierwsze, ja myślę, że trzeba widzieć historię Żydów w ziemiach polskich od pryzmatu Holokaustu stworzy wypaczeniu. Ci ludzie nie oczekiwali zniszczenia tego rodzaju i to zniszczenie, choć jest kwestia, jaka rola było społeczeństwo polskie, ale to jest na pewno, że cały ten Holokaust był planowany i organizowany przez Niemcy nacyzowskie, więc od zewnątrz. I po drugie, teraz to jest historia społeczeństwo żydowskie dawnej Rzeczypospolitej miała wspólna kultura, choć były różnice regionalne. Teraz kraje, które były częścią
pierwszej Rzeczypospolitej są częścią albo Polska, albo Litwa, albo Białoruś, albo Ukraina. Więc trzeba akcentować i wspólny charakter tego społeczeństwa i specyficzne cechy tych różnych części, Galicja, Królestwa, Prusy Polskie i tak dalej. I to jest dlaczego zbierałem jako tytuł, który zebrałem od wielkiego słynnego historyka żydostwa rosyjskiego Szymona Dubnowa, History of the Jews in Poland and Russia, bo chciałem pokazać i ten wspólny charakter, ale ten rozwój w tych różnych regionach i potem w różnych państwach. Litwa, Polska, Związek Radziecki. I po trzecie chciałem pokazać, dlaczego to społeczeństwo jest tak ważne w historii Żydów w świecie. Ten sam właśnie, co my tu pokazujemy, że większość Żydów w świecie pochodzą od tych ziemiach, że większość emigrantów pochodzą od tych ziemiach, tak dalej, tak dalej. I więc to jest jak dostałem do muzeum, bo ja znam dobrze ja znałem dobrze Jerzego Halberstadta i ten Stany Zjednoczone, który jego doradzał, Michael Steinlauf. I na początku muszę powiedzieć, że ja byłem dosyć sceptyczny ustosunkowany, bo to jest wielka impreza. Ja myślałem, że nie jest możliwe właśnie znaleźć środki stworzyć takie muzeum, ale od roku mniej więcej 8, 9 ja byłem związany z dyskusją i w roku 13 mnie zaprosiły być głównym historykiem wystawy głównej. I to był okres, kiedy wystawa główna była w pewnym sensie w kryzysie, bo po odwołaniu Halberstadta dyrektor muzeum był Andrzej Cudak, który był świetnym człowiekiem, wielkim inżynierem, stworzył budynek, ale o historii Żydów w Polsce nie tak dużo wiedział. Ja muszę powiedzieć, że ja mam dobre opinie o Cudaka, bo kiedy przyjechałem tutaj pierwszy raz, aby jego spotkać, kiedy byłem zaproszony być głównym historykiem, ja próbowałem znaleźć czegoś, który mogę mówić do niego, który będę w pewnym sensie stworzyć trochę zaufania. Mówię, że wnukowie moje są bardzo szczęśliwi, że ja mogę spotkać się z ten człowiek, który organizował URO 2012. No, on to akceptował. Ale kiedy on mi przedstawił do tych... Kiedy on mi przedstawił do wicedyrektorów, on mówił, że ludzie mnie zapytają, co jest trudniej, organizować Euro 2012, czy organizować budowanie i otwieranie ten muzeum. Bo obydwie prace są bardzo ciężkie i musimy dać wszystkie swoje siły, aby skończyć naszą pracę. Ale jeżeli ktoś mnie zapyta, jakie jest ważne, to jest bardzo łatwe. Konkurs 2012 to jest tylko konkurs futbolowy. Muzeum Historii Żydów Polskich to jest część stworzenia w naszym kraju, państwo otwarte i cywilne. To jest, nie ma żadne porównanie. To mnie imponowało, ale problem był, że on nie kontrolował te różne, były różne aspekty sporne w wystawie głównie. I
muszę powiedzieć, że ja bardzo cenię dyrektora Dariusza Stoli, który wtedy został dyrektorem w lutym, o ile pamiętam, chyba w lutym 2014 roku i wtedy mieliśmy te dosyć trudne dyskusje. On stworzył kolegium historyczne, bo wtedy, no to był inny rząd, ale oni też bali, że oni będą dać pieniądze i ten muzeum będzie antypolski, jak ludzie mówią, i to był dla nich problem. Muszę powiedzieć, że ja właśnie musiałem też spotkać się z panią Omilanowską, która wtedy był wiceministrem kultury, ale ona była najważniejsza w Ministerstwie Kultury. I ona mnie zapytała, ona mi tak powiedziała, że syn mój, który miał 16 lat, wrócił od szkoły i on wrócił z tymi strasznymi hasłami antysemickimi. Cel muzeum jest coś robić przeciwko tymi hasłami. Ja jej mówiłem, nie, proszę panią, jeżeli mieliśmy pigułkę przeciwko antysemityzmowi, to już korzystałem. I takie rozwiązanie nie istnieje. Cel muzeum jest pokazać historię w wszystkich swoich stronach i stworzyć miejsce, gdzie można wszystkie te trudne problemy otwarcie dyskutować. I ona to akceptowała, ale problemy były przede wszystkim w ósmej galerii, jak pokazać przemoc antyżydowski, jak pokazać, ile były poparcia dla antysemicką kampanię 1968 roku i jak przedstawić rolę komunistów z pochodzenia żydowskiego w rządzie PRL-u. I znaleźliśmy kompromis nad tymi tematami. To był żaden kompromis, nie wszystko uzasadnia, ale mnie się wydaje, że to było bardzo ważne, że mogliśmy właśnie dostać te kompromisy. Są inne problemy sporne, czy jest za mało, czy jest za dużo antysemizmu w XIX-XX wieku, czy obraz Holokaustu jest za ponury. Ja pamiętam, że Waldemar Dąbrowski mówił, że młodzi ludzie przyjdą do tego muzeum. On nie był członkiem kolegium, to była narada muzeum. Ludzie, i nie jest nic pozytywne. Trzeba mieć więcej o sprawiedliwych czy ratujących i więcej o ruch oporu i żydowski polskim. I ja bardzo pamiętam, że Barbara Engelking jest bardzo elokwentnie mówiła, że ja nic nie widzę pozytywnie w Holokaustu. I to ludzi przekonał. I więc to było dla mnie wielkie doświadczenie, bo ja tak dużo czasu spędziłem w napisaniu książek, ale ile ludzi czytają te książki? Czy 100, 500, chyba 1000, ale już do muzeum przyszli 2,5 milionów ludzi, więc można pokazać dużo więcej. Więc dla mnie wszystkie te kontakty z muzeum były dla mnie ogromne doświadczenie. Ja bardzo byłem szczęśliwy, że ja mogłem właśnie brać udział w całą tą imprezę. No więc to jest... Bo ja chciałem zapytać z perspektywy dnia dzisiejszego, jeśli chodzi o kształt wystawy stałej, czy pan by coś, profesor, zmienił? To jest bardzo trudne pytanie, bo mnie się wydaje, że sytuacja dzisiejsza jest trudna z powodu sytuacji politycznej i jeżeli my pozwolimy, ja myślę, że są braki i są problemy polityczne z wystawą główną i kilka problemów, które można więcej akcentować. Ja bym więcej powiedział o początku antysemityzmu w Polsce. Nazwiska Dymowskiego prawie nie istnieje. Rola Kościoła katolickiego też można o tym trochę więcej mówić. Ja też bym chciał więcej powiedzieć na tym tematem, dlaczego ludzie z pochodzenia żydowskiego byli tak silnie zaangażowani w wszystkich ruchów lewicowych, od PPS do buntu
partii komunistycznej. Ale to są problemy ogólne. Ja myślę też, że Galeria Piąta, to znaczy o integracja w XIX wieku, próby różnych rządów, Królestwo Polskie, Galicja, rządy rosyjskie, austriackie, transformować Żydów od społeczeństwa związane z wspólną religią i kulturą do obywateli czy subjects, czy różnych państw. Można to chyba lepiej pokazać. Ja nie wiem jak, ja to dyskutowałem z Marcinem Wodzińskim, który jest architektem tej galerii, ale mnie się wydaje, że ten proces nie jest zupełnie jasno pokazany. To są te aspekty, które by trochę zmienił. Ale jest aspekty techniczne, no ta technologia cały czas rozwija się, pan jest większym ekspertem na tym tematem niż ja, ale to trzeba myśleć o jaka będzie technika po 5 lat, ale ja w tej chwili mój stosunek jest w tej chwili raczej tylko zmienić te błędy, które są absolutnie widoczne. Bo jeżeli my akceptujemy, że można zmienić koncept z różnych galerii, otwieramy drzwi do do trudnej sytuacji. Zobaczymy. Mnie się wydaje, że choć są błędy w wystawą główną, to jest wcale dobre. Problem mnie się wydaje, jeżeli myślimy o ta cała sytuacja polityczna nie jest teraz jasna, ale ja mam nadzieję, że jest trochę odwrót od skrajnej polityki. Ta zmiana nowelizacja IPN jest dla mnie dobry znak. Ja nie mam wspólną opinię z Bauerem i czy inni ludzie od Yad Vashem. Mnie się wydaje, że to jest dobry kompromis i pierwszy krok i że wspólne oświadczenie Morawieckiego i Netanyahu jest to jest, co politycy mówią, że Polacy zrobili i dobre i złe rzeczy. To jest kliszé, ale ten kliszé ma trochę prawdy, więc i może od tego coś zrobić, ale nikt nie wie dokładnie, jaka sytuacja by wygląda i mi się wydaje, że problemy będą raczej z wystawami czasowymi. Atak, jak pan na pewno, jak pan wie, był na ten, ja myślę, że ta wystawa 68 roku jest bardzo dobra i mnie się wydaje, że dobre było pokazać, że te stereotypy czy klisze antysemickie, które były korzystane w 68 roku, były jeszcze korzystane w ostatnich 6 miesięcy, ale jak my wiemy, to było atakowane i problem raczej polega na co będzie z tymi wystawami czasowymi. Ale z tego powodu można myśleć o jak zmienić wystawę stałą, ale ja bym raczej tylko poprawić te błędy, które są jasne bo są kilka błędów w tłumaczeniu i tak dalej. I oni są notowane, ale mnie się wydaje, że możemy mówić, że to jest kosztowna rzecz zrobić wielkie zmiany i zrobimy ich po 5 lat. Po 5 lat nikt nie wie dokładnie, jak świat będzie wyglądał. No bo właśnie to było od początku chyba powstania muzeum promowana taka idea, że to ma być muzeum społecznie zaangażowane i też mówi się muzeum trudnych pytań, tak? No ale te trudne pytania są zadane i ale problem jest, że
mniej więcej, można to, nie chcę ugolnikować i to mi przypomina w pewnym sensie, co mówił Bertolt Brecht, kiedy było te powstania robotników w Berlinie w 1953 roku. On mówił, że rząd stracił zaufanie ludu, trzeba rozwiązać lud i znaleźć nowy. No, nowy lud nie można znaleźć, więc musimy liczyć się sytuacją dzisiejszą i mnie się wydaje, że w pewnym sensie polityka historyczna tego dzisiejszego rządu nie lubi zadać pytanie, czy trudne, czy otwarte. Oni myślą, że oni mają te wypowiedzi do tych pytań. I to jest właśnie ten problem, że my trzeba im, to jest ten sam problem, który mieliśmy z ministrą Omilanowską, ale to było możliwe jej przekonać, że my nie chcemy coś pokazać, tylko chcemy zdać pytanie, jak to było w zasadzie. I no, to było bardzo dobrze, że ja tylko słyszałem na ten internet ta dyskusja o Dalej jest noc, który tu był prowadzony. To była bardzo dobra dyskusja, ale ta dyskusja nie zadowala dużo ludzi, którzy myślą, że każdy trudny problem może do każdego trudnego problemu można odpowiedzieć w jednym zdaniu. To znaczy, że trudno jest znaleźć jednoznaczną odpowiedź, tak? Tak. Takie jednoznaczne odpowiedzi są w zasadzie złe czy fałsz. To są problemy bardzo skomplikowane. Tylko jedna rzecz mogą mówić o przeszłości, że nie możemy to zmienić. I ci, którzy myślą, że mogą zmienić przyszłość, nie mają racji. Trzeba to akceptować. To jest dlaczego te przeproszenia ja nie tak bardzo lubię, bo ci ludzie, którzy przepraszają, nie mają żadnego powodu przeprosić i ci ludzie, którzy powinni przeprosić, nie przepraszają. Najważniejsze jest akceptować, że ja daję głupi przykład. Katarzyna Persson, który jest teraz redaktorem wydawnictwa Archiwum Ringelbluma, wydała teraz książkę o Ordnungspolizei w getcie warszawskim. I oni mnie zaprosili, czy ja mogę napisać kilka zdań na obwolutkę. I przeczytałem tą książkę, to jest bardzo dobra książka, ale treść jest straszna. I kiedy skończyłem te 300 stron, pierwsza moja reakcja jest, dlaczego trzeba wydać taką książkę, która tak pokazuje w złym świetle społeczeństwa żydowskiego, ale potem wiem, że ten przeszłość jest przeszłość i trzeba to pokazać, więc ja rozumiem, dlaczego jest dużo ludzi wśród społeczeństwa polskim, dla których dalej jest noc, jest trudno do akceptowania, ale jeżeli ludzie są dorośli, to trzeba wiedzieć, że nie ma żadnego narodu, gdzie są tylko bohaterami i męczenników. Każdy naród ma swoją złą stronę. Ja to dobrze zrozumiem, bo ja się wyrosłam w południowej Afryce i można uzasadnić w pewnym sensie, raczej nie można, ale to tam było zrobione w naszych imieniu. W stosunku do czarnych to było straszne i trzeba to akceptować i trzeba próbować stworzyć nowe społeczeństwo. To jest taki cud, że południowa Afryka nie jest raj, ale jeżeli ja nie oczekiwałem pokojowe rozwiązanie i ten pokojowe rozwiązanie jest cud w pewnym sensie i teraz to jest kwestia, jak ja tam nauczyłem, po upadku systemu apartheid, ja byłem zaproszony do University of Cape Town, aby tam wygłosić serię wykładów na tematem Holokaustu. I to było bardzo ciekawe. Dwie problemy właśnie
był ważny dla ci ludzi tam, młodzi studenci. Ta pierwsza to był okres, kiedy był ten ludobójstwo w Rwanda. Ta pierwsza była, co było potrzebne zrobić, aby zapobiec i reagować przeciwko ludobójstwu w tym czasie w Rwanda. I to był ważny problem, bo jeżeli Południowa Afryka interweniowała w Rwandę, to są ci ludzie, którzy byli tam walczyć jako żołnierzami. Oni musieli zapytać ten sam problem, jak mieli ci, którzy ratowali tutaj, że czy oni chcą stracić swoje życie dla ci ludzi, którzy mieszkają w Rwandzie, który jest co najmniej 3000 kilometrów od Południowej Afryki. I po drugie, wszyscy zdały te pytania, co zrobić z tą historią dzisiaj. I to jest właśnie ten problem, że to jest dzisiaj w gazecie jest bardzo ciekawy artykuł, że Komisja Ministerstwa Kultury znalazła, że Machcewicz nie popełnił żadne błędy w stosunku do pieniędzy. No, widzimy, co oni będą zrobić w stosunku do tego, ale problem jest, że rachować z przeszłości jest bardzo ważny dla zdrowy system polityczny. Akceptować, że są różne, teraz my mamy uroczystość w 73. uroczystość Powstania Warszawskiego. Ja napisałem razem z 3 innymi ludźmi książkę o historii Polski. 2 z nimi były Jan Ciechanowski i Zbigniew Piłsudski. Jan Ciechanowski i Zbigniew Piłsudski jako 16-letni brały udział w Powstaniu Warszawskim. I ja byłem razem z nim, Zbigniew Piłsudski jest plemiennik, nephew Tadeusza Piłsudskiego, który był szef sztabu AK podczas Powstania Warszawskiego. Ja byłem razem z nim w Powążki, w Świętozaduszki. I tam jest sporo tych grup, tych ludzi od harcerzy, 15-letki, który cała grupa straciła. I ten Piłsudski do mnie powiedział, tylko zbrodniarz by przesłał takie małe dzieci do ich śmierci. Więc to jest problem, jak ocenić te powstanie. Ja wiem, od jednej strony to jest bohaterstwo na pewno, ale po drugiej stronie to jest dobre, że my możemy to dyskutować. I teraz zobaczymy, co będzie. Był okres, kiedy ten Muzeum Powstania Warszawskiego, to zaczyna teraz z wywiadem z Nowakiem Jeziorańskim, gdzie on mówił, że my nie możemy oczekiwać żadna pomoc od Zachodu. I fakt, że Bor Komorowski chciał właśnie nie zahamować powstania, kiedy wiedział że nie będzie pomoc od Armii Czerwonej i że spisek przeciwko Hitlera nie zdał się, to jest możliwe zrozumieć, ale to są trudne pytania i te trudne pytania trzeba zdać i jestem bardzo szczęśliwy, że my ich zdajemy tutaj i ja myślę, że rola muzeum była bardzo pozytywna, dużo więcej niż ja by oczekiwałem. Jak powiedziałem, ja byłem sceptyczny i do powstania muzeum, i koncept, że będziemy mieć porozumienie, co będzie w wystawą główną, bo ta kolegium historyczne to były i historycy samokrytykujące, ale też kilka, które były więcej apologetyczne. Bożena Szajnok na przykład. Zawsze jest lepsza dyskusja niż korzystać prawo, aby stworzyć obraz historii, który nikt nie będzie na końcu uwierzył. No bo dla mnie to jest takie pytanie, tak jak ja myślę o naszym muzeum, że to jest muzeum trudnych pytań też w tym sensie,
znaczy czy powinno być, czy jest, że ta publiczność zadaje nam trudne pytania, to znaczy no nie mamy co ukrywać, że w polskim społeczeństwie pan wspomniał właśnie o Żydach komunistach, którzy brali udział tak, w aparacie władzy powojennym i to są często też jakby takie zbitki stereotypów, ale to jest to, co polskie społeczeństwo jakby mierzy się ze swoimi, albo się nie mierzy ze swoimi stereotypami. Polityka, pan ma rację. Tak. Ja bym do tego powiedział tak, że po angielsku mówię politics is the art of the possible. Polityka to jest, co jest możliwe. Ja zaproponowałem, kiedy była ta dyskusja o można powiedzieć Żydokomuna, ale to jest stereotyp, ale rola komunistów z pochodzenia żydowskiego. My to zrobiliśmy, że ta dyskusja tak chodziła, że większość, ja byłem przeciwko tego, ale większość mówił, że my nie mówimy, że Bierut jest komunistą pochodzenia katolickiego czy chlopskiego, że trzeba nie mówić, że Berman jest komunistą pochodzenia żydowskiego, okej. Ale oni chcieli pokazać te różne powody, dlaczego ludzie się zaangażowali w ruchu komunistycznym. Bierut czy inni ludzie, którzy byli w UB, ale też ci ludzie, którzy byli zaangażowani w kulturze, czy byli zaangażowani jak Minc. System komunistyczny był, nie udał się. Ale ja rozumiem, bo ja byłem zaangażowany w ruchu komunistycznym w Południowej Afryce i mi wiem, że system komunistyczny miał straszne skutki w Związku Radzieckim, ale ja też bym powiedział, jeden z powodów, że my mamy pokojowe rozwiązanie problemu południowoafrykańskiego był, że partia komunistyczna zawsze powiedziała, że to nie jest konflikt rasowy, czy jest konflikt klasowy. I więc jest część tej społeczeństwa dla ci ludzi, którzy chcą budować z pochodzenia białych, czy Hindusów, oni mogą brać udział w tym. To jest fakt, że jeżeli Związek Radziecki nie upadł w 1991 roku, raczej mieliśmy w Południowej Afryce coś podobnie do Kuby, ale to jest inny problem. Ale wracając do tego problemu, rola Żydów, ludzi z pochodzenia żydowskiego w ruchu komunistycznym. Moja propozycja jest wystawa tymczasowa. I mieliśmy konferencję stulecia powstania ruchu, rewolucji październikowej, ale to był trudny moment i więc większość dyskusji była o wpływ rewolucji w Rosji na wschodniej Europie. Tylko była jedna otwarta dyskusja, chyba pan tam był, o ten problem, dlaczego Żydzi byli tak silnie zaangażowani nie tylko w bolszewików, ale też wśród menszewików. Ja myślę, że to są problemy, które można i powinno być dyskutowane. Dużo gorzej jest, jeżeli ludzie to nie dyskutują, bo to udaje się, że jest coś do ukrycia. To znaczy mi jakby nawet nie chodzi o ten case dokładnie, o ten temat, ale to jest że polskie, przynajmniej mówimy o polskim społeczeństwie. Polskie społeczeństwo ma takie tematy, o których to wiemy, bo to się jakby tam krąży w tych relacjach polsko-żydowskich, ale jeśli mówimy o pewnych stereotypach, które ma polskie społeczeństwo, to można je zidentyfikować. Ja myślę, że to jest trochę więcej komplikowane. Mnie się wydaje, że trudno jest uogólnić o społeczeństwie polskim. To jest silnie rozdzielone. Kiedy my mamy te różne dyskusje, pan na pewno uczestniczył w tej dyskusji w 1968 roku, kiedy Bilewicz na przykład występował. Ja tam byłem. Było kilka ludzi, którzy byli przeciwko, ale ogromna większość w sali były ludzie, którzy myśleli w tych kategoriach jak Bilewicz sam. Problem jest, że my mamy dwa getta w Polsce. My mamy jedna i oni nie ze sobą rozmawiają.
można to polepszyć? Ja nie wiem. Ja brałem udział w grudniu ostatniego roku w konferencji organizowanej przez IPN. To było przed nowelizacją, teraz to jest trochę inne, ale ja myślę, że IPN nie jest organizacja jednolita, tam są lepsi i gorsi ludzie, ale ja brałem udział, to była konferencja o kraje europejskie, społeczeństwa europejskie w stosunku do ludobójstwa Żydów. I ja musiałem wygłosić wstępny referat i ja to wygłosiłem. I no, Berendt tam był, Urynowicz, ten, który krytykował tę wystawę o Schöne Zeiten, Bogdan Muszał. No, z tymi ludźmi, no ja nie zgodzę się z tymi ludźmi, ale można z nimi dyskutować. No, czy można dyskutować z Janem Żarynem, to jest pytanie. Ja daję głupi przykład o Żarynem, że my już mieliśmy ten 50-lecia 68 roku. W 30-lecie 68 roku IPN nie był jak jest teraz i oni organizowały konferencję. I oni też mnie zaprosili wygłosić wstępny referat. I ja mówiłem mniej więcej, co już mówiłem, że to jest podwójny kryzys. Z jednego punktu widzenia to jest konflikt między starsza i młodsza grupa w partii, jedna chciała korzystać z hasła antysemickie. I po drugie to jest początek ruchu demokratycznego, ostatnia faza reformizmu, próba reformowania komunizmu od wewnątrz. I ja to wyjaśniłem. No, na końcu do mnie przyjechał Żaryn, mówi, to jest bardzo dobry referat. Pan świetnie przedstawił żydowski punkt widzenia, to jest szkoda, że nikt nie przedstawił polski punkt widzenia. Mówię, proszę, ja nie występuję jako Żydem, ja brałem udział w tym roku, ja tylko próbuję pokazać, co my chcieliśmy w tym roku, nie jako Żydzi, albo raczej jako studentami, którzy chcieli reformować ten system. No, on to nie rozumiał. To jest ktoś, no, to jest, ale mnie się wydaje, że trzeba to jest dobre zaangażować, ale w tej chwili to jest trudny problem, bo oni myślą, Żaryn jest dobrym przykładem, oni myślą, że oni mają poparcie rządu, ale z poparciu rządem można zrobić, co oni chcą, ale ingerencja rządu w tych problemach to jest powrót do PRL-u. To jest ten sam, co powiedział Garliński, kiedy mówił, że mądry człowiek nie zajmuje się okres II wojny światowej, bo jest taka ortodoksja i ta cała, co oni zrobią, te prawo było głupie, ale polityka jest ta sama, ta polityka jest polityka w straszeniu. Straszyć ci ludzie, którzy chcą zaangażować te problemy trudne, bo nie wiem dokładnie, jak będzie to prawo o wyższym wykształceniu, ale to jest też próba kontrolować, co się dzieje w uniwersytetach, ale trzeba to przeciwstawiać. Polska w tym sensie nie jest Węgrzy. Tu mnie się wydaje, no spodziewam co najmniej, że społeczeństwo cywilne jest silnie. Ludzie nie akceptują dyktatura od sferów wyższych. Ale zobaczymy. To jest trudny moment. I ten moment nie jest tak trudny w tych sprawach polsko-żydowskich, bo to są historyczne problemy. To jest problem demokracji, to jest problem, czy sąd będzie niepodległy, czy jest problem, czy rząd będzie kontrolować wykształcenia. I wszystkie te rzeczy są bardzo ważne. Problem jest jak wszędzie w świecie, bo to jest wzrost populizmu wszędzie w świecie. Jak przeciwstawić ten wzrost populizmu? Znaczy, wie pan, ja się tutaj całkowicie zgadzam. Znaczy
ja o tym często myślę, że tak naprawdę jest rzeczywiście taka polaryzacja polskiego społeczeństwa. Tak. I teraz tak, my jako muzeum tak naprawdę, to ja tak się czasem tam śmiejemy z kimś, tak, że znaczy no i to jest prawda, jakby kto jest dla nas takim najważniejszym odbiorcą, no nie wiem, tak. Antysemita, tak? Tak. To znaczy tak naprawdę ludzie, którzy w pewien sposób akceptują pewien nasz, no już tak generalizując, pogląd na historię, powiedzmy nawet bardziej taki dyskursywny, no to oni to wszystko rozumieją. Natomiast naszym rzeczywiście takim bardzo ważnym odbiorcą no jest znaczy to nie jest tylko problem naszego muzeum, ale to jest generalny problem, uniwersalny, tak? To jest właśnie ta widownia, potencjalna, która myśli właśnie zupełnie, czy inaczej myśli. I teraz w jakiś sposób, i to jest generalnie problem w tej chwili Polski ogromny. Czy my jesteśmy w stanie w jakiś sposób, bo jednak to jest duża część polskiego społeczeństwa, czy my jesteśmy w stanie wejść z nimi w dialog po prostu, w jakąkolwiek rozmowę, czy zniechęcamy już na starcie. Problem mnie się wydaje tak, że teraz ten problem jest dużo widoczny niż było, bo przed nowelizacją tego prawa ta grupa społeczeństwa polskiego mówili, Żydzi mają swoje muzeum, niech oni zrobią sam, co oni chcą. To nie znaczy, to jest też stereotyp, bo to nie jest żydowskie muzeum, ale to jest jak oni mówią. I my będziemy mieć swoje muzeum, Muzeum Historia Polski, czy te zmiany, które one chcą wprowadzić do Muzeum Historia II wojny światowej. Ale teraz oni, po pierwsze oni mają więcej, myślę, że oni mają więcej poparcia, więc oni głośniej wypowiadają w tych sprawach, ale oni nie mają takie dużo zaufania, że albo ten Muzeum Historii II wojny światowej, że będą oni mogli to dużo zmienić. Ja tam byłem, oni trochę zmieniły, ale to jest mniej więcej jeszcze w tym kształtu Machcewicza i ten Muzeum Historii Polski, Kostro jest dosyć porządnym człowiekiem, więc oni teraz mają mniej zaufania, że oni będą mieli swoje muzeum, gdzie będą zrobić swoje i z tego powodu nas więcej atakują, ale to mnie się wydaje, że dialog jest w tym potrzebny i te rzeczy można dyskutować. Większość Żydów nie było komunistami, a większość komunistów nie było Żydami. Komunizm był, ale też można dopytać, dlaczego było tak dużo poparcia w okresie międzywojennym wśród Polaków dla ONR, czy dla tych innych grupów, Falanga. To są problemy historyczne. Te grupy były popularne z różnych specyficznych powodów. To jest jak zawsze mówię, że przeszłość nie można zmienić, trzeba akceptować i dyskutować i próbować zrobić trochę lepiej. I mi się wydaje, że ja nie jestem wielkim wielbicielem Morawieckiego, ale on jest inteligentnym człowiekiem, więc on widział, że te 6 miesięcy, ostatnie 6, były fatalne dla dyplomacji Polski, bo kiedy oni mówią, że Polacy byli tylko bohaterami, nikt to nie uwierzy, bo nie jest żaden kraj, który taki jest. I reakcja jest, oni widzą, że to jest z ich punktu widzenia fatalne. Ale to jest problem, że ja cię zapytam, bo mnie się wydaje, że liberalowie, czy znaczy mi, którzy byli przeciwko PiS, czy w ogóle populizm, co my zrobiliśmy źle, że nie zauważyliśmy, że tak dużo jest rozczarowania i że ja cię zapytam, czy ta grupa historyków samokrytykujących, którzy bardzo dobrą rolę grali, czy oni za dużo myśleli, że rola ich jest konfrontować antysemityzmowy polskimi, raczej niż przedstawić ogólny problem, jak to było pod okupacją, i dobra, i zła strona. No ja wiem, dlaczego oni się tak zaangażowali, ale co my teraz potrzebujemy, jest jednotomowo, bardzo rozważona historia II wojny światowej w Polsce. Ostatnio taką książkę jest Madajczyka.
Nie ma w tej chwili jednotomowo taką historię. I to jest teraz, co jest potrzebne. Jest taka propozycja, co zrobić w Yad Vashem, ale to też będzie, jak powiedziałem, to jest potrzebne i to będzie taka grupa historyków. Nie jest tylko jeden człowiek, ja nie czuję się tak silny, aby to zrobić, ale jeden człowiek powinien to zrobić, że to jest jeden właśnie pogląd. To dalej jest bardzo dobre, ale to też jest książka zrobiona przez dużo ludzi. Ale... Czyli chodzi o syntezę, tak? Tak, raczej nie, to nie jest jednotomowa synteza napisana przez jednej osoby. Tak, mnie się wydaje, co jest teraz potrzebne. Ja jestem członkiem Komisji o 2 okupacjach w Litwie. My już mamy, teraz ktoś mamy ten Krzysztof Dickmann, Niemiec, który zajmuje się historią Litwy. On pisze jednotomową historię, ale nie wiem dokładnie, kto to by mógł tutaj napisać. No, są ludzie, ale zobaczymy. No dobrze, panie profesorze, bardzo dziękuję. No ja dziękuję. Moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać. Myślę, że to też bardzo ważne, że trochę porozmawialiśmy o tej takiej bieżącej naszej sytuacji, bo to też myślę będzie bardzo ważny dokument. To będzie widzieć po 2 latach, jeżeli mieliśmy rację czy nie. Ja pracowałem przez pewnym czasie na BBC i kiedy my pracowaliśmy w World Service, w World Service, zawsze napisaliśmy nasze proroctwa, bo i to jest bardzo nieprzyjemna historia ich przeczytać po 6 miesięcy, ale zobaczymy. No zobaczymy i liczę w takim razie na nasze następne spotkanie. Dobrze, bardzo za 2 lata albo wcześniej. Właśnie, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak.